Treści prezentowane w tym filmie służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie stanowią rekomendacji ani porad inwestycyjnych. Tu Marek, witam Was bardzo serdecznie na moim czwartym filmie z cyklu Sekrety Ichimoku. Od ostatniego filmu upłynęło już trochę czasu, dlatego też dzisiaj w ramach rekompensaty chciałbym poruszyć temat, o którego prezentację prosiło mnie wiele osób. Strategia dla wyższych interwałów z wykorzystaniem nóg Kyushu. Zanim przejdziemy jednak do tego tematu, chciałbym Wam serdecznie podziękować za pozytywny odbiór moich filmów. Tradycyjnie zachęcam do polubienia tego filmu, jak i subskrybowania mojego kanału. W dzisiejszym filmie przedstawię ogólną informację na temat strategii, którą Goichi Hosoda opracował dla wyższych interwałów. Następnie pokażę, jak wyznaczamy świece 9-tygodniowe, tzw. nogi Kyushu, a w kolejnym etapie omówię podstawowe formacje świecowe, które będą wchodzić w skład sygnałów kupna i sprzedaży. Dalej pokażę Wam, jak interpretować nogi Kyushu i na końcu pokażę przykłady praktycznego zastosowania wiedzy przedstawionej w tym filmie. Przejdźmy zatem do ogólnego omówienia strategii dla wyższych interwałów, które mistrz Hosoda przedstawił w swojej czwartej księdze. Hosoda długo się wahał, czy przedstawić koncepcję strategii oparte na świecach tygodniowych. Uważał, że młodzi traderzy niedostatecznie będą zgłębiać wiedzę o Ichimoku i zaczną korzystać z jego koncepcji dla wykresu tygodniowego, która oferuje prosty i niewymagający praktycznie wysiłku, a do tego skuteczny sposób zarobku. Z drugiej strony wiedział, że wielu ludzi było zbyt zapracowanych, aby non-stop obserwować i analizować wykresy, a jego metoda pozwala na szybkie przeanalizowanie wielu instrumentów w dość krótkim czasie. I to chyba przeważyło, że zdecydował się upublicznić swoją metodę, choć przestrzegał, aby nie zaniedbać nauki o całym systemie Ichimoku. Osobiście uważam, że niezależnie czy zamierzasz inwestować w oparciu o wyższe interwały, czy też nie zamierzasz, ale jeśli stosujesz Ichimoku, to powinieneś zapoznać się z tą koncepcją, gdyż może ona być dodatkowym potwierdzeniem sygnałów generowanych w Twojej dotychczasowej strategii. Dzisiejszy film poświęcony jest świecom Kyushu, ale chciałem podkreślić, że to jest tylko jeden z elementów, który Hosoda przedstawi w swojej czwartej księdze. Każdy element przez niego zaprezentowany można stosować samodzielnie, ale dopiero połączenie ich wszystkich da prawdziwe korzyści. Tak jak już wspomniałem, nogi Kyushu to tylko jeden z elementów. Oprócz nich możemy analizować formacje świecowe na czystym wykresie tygodniowym, albo też na wykresie średnich tygodniowych, które wyliczane są ze świec z wykresu W1. W tym momencie chciałbym zaznaczyć, że sygnały generowane przez formacje świecowe i średnich tygodniowych pojawiają się zazwyczaj szybciej niż na świecach Kyushu. Z tego też względu nogi Kyushu stosuje się do ich dodatkowego potwierdzenia. Naturalnie nie możemy zapominać o liniach Ichimoku, jak również o trzech teoriach czasu, zasięgów cenowych i fal. Tak jak powiedziałem, najlepsze efekty uzyskamy, jeśli będziemy w stanie połączyć wszystkie te elementy. Przejdźmy teraz do zasadniczego tematu dzisiejszego filmu i zacznijmy od sposobu wyznaczania nóg Kyushu. Przy wyznaczaniu świec 9-tygodniowych ważne jest, abyśmy przyswoili sobie podstawowe informacje na temat budowy świec. Wiem, że to banalne i na pewno każdy to wie, ale warto, aby sobie to powtórzyć, aby nie popełnić błędu. Spójrzmy na świecę wzrostową, w tym przypadku białą. Zbudowana jest ona z dwóch zasadniczych elementów, korpusu i knotów. Z każdej świecy możemy odczytać 5 podstawowych informacji. Kolor świecy pokazuje nam, czy w danym okresie czasu nastąpił wzrost, czy też spadek ceny. W tym przypadku był to wzrost. Mamy też cenę otwarcia i cenę zamknięcia, jak również maksymalne i minimalne odchylenie ceny w ciągu danego okresu czasu. Powiedzmy, że to jest świeca dzienna, czyli w ciągu dnia. Widzimy, że przy świecy wzrostowej cena otwarcia znajduje się poniżej ceny zamknięcia. Podobnie mamy w przypadku świecy spadkowej. Tym razem jednak cena otwarcia jest powyżej ceny zamknięcia.
I ostatni przypadek to świeca doji, która wskazuje, że cena otwarcia i zamknięcia znajduje się na tym samym poziomie. Kyushu legs lub też nogi Kyushu to tak zwane świece 9-tygodniowe. Już na pierwszy rzut oka widzimy podstawową różnicę pomiędzy Kyushu a normalnymi świecami. Kyushu nie mają knotów, a jedynie korpusy. Świeca Kyushu tworzona jest na podstawie dwóch wartości: ceny otwarcia świecy tygodniowej sprzed 9 tygodni oraz ceny zamknięcia aktualnej świecy tygodniowej. Nogi Kyushu mogą być wzrostowe i spadkowe, jak również mogą tworzyć świece doji. Przejdźmy teraz do praktycznego wyznaczania nogi Kyushu. Mamy tutaj przykładowy wykres tygodniowy, odliczamy sobie 9 świec i przy 9 wyznaczamy jej poziom otwarcia. Następnie w aktualnej świecy wyznaczamy poziom zamknięcia świecy. Widzimy, że cena otwarcia jest niżej niż cena zamknięcia i powstaje w ten sposób świeca Kyushu wzrostowa. Inny przykład, tym razem ze świecami spadkowymi. Zaznaczamy sobie cenę otwarcia świecy sprzed 9 tygodni, cenę zamknięcia ostatniej świecy. Tym razem cena otwarcia jest powyżej ceny zamknięcia. W ten sposób powstaje nam noga Kyushu spadkowa. Przejdźmy teraz do omówienia formacji świecowych Kyushu. Znajomość podstawowych układów pozwoli nam w późniejszym okresie odczytywać sygnały, które pozwolą nam na prognozowanie zachowania się rynku. Pierwsza formacja to formacja typu B wzrostowa. Tworzona ona jest przez dwie kolejne świece Kyushu, przy czym druga świeca, zarówno jej dolna krawędź, jak i górna krawędź powinna znajdować się powyżej odpowiednich krawędzi świecy poprzedzającej. Formacja typu B wzrostowa może być tworzona zarówno przez białe świece, jak i czarne świece, przy czym czarne świece będą dawały nam sygnał słabszy. Obok widzimy wykres nóg Kyushu i właśnie zaznaczonymi formacjami typu B wzrostowymi. Na dole wykres tygodniowy i pokazany w momencie, kiedy te formacje powstawały. Kolejna formacja to formacja typu B spadkowa. Tym razem dolna i górna krawędź świecy drugiej powinna być poniżej świecy poprzedzającej. Tak jak poprzednio, formacje mogą utworzyć świece czarne, jak i białe. W tym przypadku sygnał dawany przez świece białe będzie słabszym sygnałem. Kolejna formacja typu Y, zarówno wzrostowa, jak i spadkowa. Ta formacja nazywa się formacją obejmującą, to znaczy pierwsza świeca powinna znajdować się w obrębie drugiej świecy. I kolejna formacja typu P. Jest to odwrotność formacji Y. Jak widać, druga świeca powinna być w obrębie pierwszej świecy. Również może być wygenerowana przez białe, jak i czarne świece. Przechodzimy teraz do najważniejszej części naszego filmu, do interpretacji nóg Kyushu. Co nam mówią świece Kyushu białe i czarne? Jeżeli występuje ciąg czarnych świec, to należy przyjąć, że rynek znajduje się w okresie spadku. Ciąg białych świec oznaczać będzie zazwyczaj okres wzrostu. Z tego powodu przy każdej pozycji ceny ważne jest stwierdzenie, co się dzieje z czarnymi i białymi świecami. Innymi słowy, należy z reguły unikać kupowania przy czarnych, a sprzedawania przy białych świecach Kyushu. Moment zmiany koloru świec Kyushu jest niezmiernie istotny. Z reguły pokazuje on zmianę kierunku rynku, trendu. Kolejno pojawiające się formacje typu B wzrostowe wygenerowane przez białe świece lub formacje typu B spadkowe wygenerowane przez czarne świece świadczą o silnym ruchu odpowiednio prowzrostowym lub prospadkowym. Często pojawiające się formacje typu Y i P mogą świadczyć, że znajdujemy się w okresie konsolidacji. Podobnie, jeśli zauważymy formacje typu B pojawiające się naprzemiennie,
spadkowe i wzrostowe. One też mogą wskazywać na konsolidację. Samo ułożenie świec Kyushu również pokazuje konsolidację. Łatwo też jest wyznaczyć oś, wokół której oscylują świece Kyushu. Tutaj widzimy, jak oś wyznaczona na wykresie Kyushu respektowana jest przez świece na wykresie tygodniowym. A po dodaniu linii Ichimoku za pomocą wyznaczonej osi łatwo jest zidentyfikować linię Ichimoku, która wskazuje nam aktualny poziom rynku. W tym przypadku jest to płaski przebieg linii SSB. Hosoda zwraca dużą uwagę na cykle. Należy pamiętać, że cykle posiadają również tolerancję. Jeśli zmiana koloru świec Kyushu następuje po liczbie świec równej którejś liczbie podstawowej, to może to oznaczać dłuższą zmianę na rynku. Za najważniejszy cykl uznano cykl 9, ale również 17 i 26. Jeśli liczba świec Kyushu będzie mniejsza niż 9 i nastąpi zmiana ich koloru, to świadczyć to może o kontynuacji wcześniejszego trendu, a także o wzroście jego siły. Tutaj mamy właśnie taki przypadek, kiedy mieliśmy białe świece i pojawiły nam się czarne świece, było ich 5. Jak widać, po zmianie koloru trend uległ przyspieszeniu, jego siła tutaj wzrosła. To jeszcze jeden taki przykład. Tu też mamy 5 świec. Widać, że nastąpiło przyspieszenie. Tutaj widzimy 2 przykłady konsolidacji, gdzie kupujący i sprzedający toczą między sobą zażartą walkę. Pojawiające się świece doji świadczą o niezdecydowaniu czy też wyrównaniu sił pomiędzy 2 oponentami. Po takich okresach najczęściej dochodzi do zmiany trendu w stosunku do poprzedzającego ten okres i silniejszych spadków bądź wzrostu. To, co odkryłem, to to, że świece Kyushu nadają się świetnie do wyznaczania kluczowych poziomów wsparcia i oporu. Wyznaczamy poziomy na podstawie co najmniej 2 punktów, ale im więcej punktów, tym oczywiście poziom jest silniejszy. A tutaj pokazano, jak cena reaguje na te poziomy. Przebieg ceny na żółtym tle ma symbolizować cenę, która wcześniej dla nas nie była widoczna. Na koniec jeszcze o sygnałach, które mogą świadczyć o rozpoczęciu okresu zakupów lub sprzedaży. Sygnały są silniejsze, jeśli formacje świecowe występują po sobie. Tutaj mamy przykład sygnału B+B. Białe świece pokazują moment, po którym powinniśmy szukać możliwości do dokonania zakupów, a czarne sprzedaży. Kolejny przykład to 2 różne formacje, ale też występujące bezpośrednio po sobie. I tak jak poprzednio, białe świece sugerują dobry moment na zakupy, a czarne na sprzedaż. Ostatni przykład to kombinacja 3 sygnałów. Występować mogą one w dowolnej konfiguracji. W tym przypadku formacje nie muszą występować po sobie, dlatego potrzebne jest dodatkowe potwierdzenie w postaci 3 formacji. Oczywiście sygnały są istotne, ale nie należy je traktować jako pewnik. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy przeanalizować momenty ich powstania, i dopiero wtedy zdecydować, czy otwieramy pozycję. No dobrze, dosyć tej teorii. Przechodzimy teraz do przykładu praktycznego. W tej części chciałem Wam pokazać moje podejście do stosowania nóg Kyushu. Ze względu na ograniczony czas w tym filmie będę się starał pokazać ogólną koncepcję mojej strategii. Jeśli będzie większe zainteresowanie tą metodą, to być może zrobię kolejne filmy poświęcone temu tematowi. Zanim przejdziemy do wykresów, przedstawię główne punkty mojej strategii. To taki rodzaj mojej checklisty. Tak jak wcześniej wspomniałem, przedstawia on tylko najważniejsze punkty. Na potrzeby filmu będę tylko poruszał się po wykresie tygodniowym, gdzie będę analizował wykresy i sygnały, oraz dziennym, gdzie będę otwierał i zamykał pozycje. W rzeczywistości przechodzę jeszcze na niższe interwały, na przykład na godzinowe, i na podstawie scenariuszy opracowanych na wykresach tygodniowych i dziennych dokonuję otwarcia, prowadzenia i zamknięcia pozycji, jeszcze raz podkreślam, na wykresie godzinowym. Pozwala to na optymalizację i zwiększenie zysku, poza tym nie muszę przez dłuższy okres czasu trzymać otwartej pozycji. Tym niemniej, to co zaraz przedstawię, jest również prawidłowym podejściem i może być stosowane. Wróćmy teraz do mojej listy. Widzimy, punktem pierwszym jest analiza świec Kyushu.
po prostu patrzę, jaki kolor jest świecy i jak one się układają, czy znajdujemy się w okresie konsolidacji. Kolejny punkt to wyznaczam kluczowe poziomy wsparcia oporu na podstawie świec Kyushu. Trzecim punktem będzie analiza wykresu oraz linii Ichimoku na wykresie tygodniowym. Tutaj też ze względu na czas nie będę analizował cykli i zasięgów, skupię się tylko po prostu na przebiegu linii Ichimoku. Punkt czwarty to wyznaczenie przestrzeni do ewentualnego ruchu ceny. Następnie będę oczekiwał na sygnały zarówno generowane przez formację nóg Kyushu, jak i przez linię Ichimoku. No i tak jak powiedziałem, na wykresie dziennym będę starał się otworzyć i prowadzić pozycję, jak również ją zamknąć. Zanim przejdziemy do omówienia strategii, postaramy się wyznaczyć nogę Kyushu na podstawie wykresu tygodniowego kanadyjskiego dolara do jena. Tak jak mówiłem, zaznaczamy sobie moment otwarcia świecy, aby wyznaczyć nogę Kyushu. Trzeba odnaleźć 9. świecę od świecy aktualnej, czyli liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to jest tu. I zaznaczyć poziom jej otwarcia. To jest świeca spadkowa, więc poziom otwarcia jest tutaj na górze. Zaznaczamy sobie ten punkt. Kolejnym punktem będzie poziom zamknięcia, również świeca spadkowa, więc punkt zamknięcia tej świecy będzie na dole. I to otwarcie jest powyżej zamknięcia, więc jest to świeca czarna spadkowa w ten sposób. Oczywiście bardzo męczące by było, gdybyśmy musieli cały czas rysować te świece, więc ja tutaj sobie skorzystam już ze wskaźnika opracowanego. Sprawdzimy tylko, czy poprawnie została ta świeca zidentyfikowana. Jak widać, świeca ostatnia pokrywa się ze świecą, którą wyznaczyliśmy. Przejdźmy teraz do wyznaczenia kluczowych poziomów wsparcia i oporu. W tym celu wyszukujemy poziomy, gdzie świeca Kyushu co najmniej 2 razy dotknęła. Tu jest taki jeden poziom. Kolejny poziom, ja widzę, że tu coś takiego mamy. Idziemy dalej. Tu jest chyba dosyć znaczący poziom. Kolejny. Tutaj. Ten. Tak. Może jeszcze ten zaznaczę. No i okej. Wydaje mi się, że mamy może jeszcze tutaj ten poziom zaznaczę. Jeszcze może tutaj jeszcze jeden zauważyłem. Poziom. Ok, mamy zaznaczone poziomy wsparcia i oporu, kluczowe poziomy. Teraz przejdźmy do analizy naszych świec Kyushu. Widzimy, że po zmianie tutaj koloru pojawiła nam się formacja Y. Tu jest bezspadkowe. Kolejne bezspadkowe, który daje nam sygnał do ewentualnego otwarcia pozycji na spadki. Tu mamy Y, kolejne bezspadkowe, to jest formacja typu P. Tu jest z kolei B wzrostowe, bezspadkowe, P formacja i znowu bezspadkowe. Już jak tak mówiłem, że jeżeli pojawiają nam się Y, P, B naprzemienne, no to daje to nam informację, że prawdopodobnie znajdujemy się w konsolidacji. Biorąc pod uwagę, że tutaj ten poziom wsparcia jest dosyć blisko, raczej nie podjąłbym się tutaj w tym momencie na podstawie świec Kyushu
aby otworzyć tą pozycję. Spójrzmy, jak wygląda to ze świecami tygodniowymi. Zmienię, wyłączę na chwilę świecę Kyushu. Widać, że tutaj ta świeca przebiła jakieś znaczące wsparcie, które stało się oporem, zostało przetestowane. Widzimy ładny ruch prospadkowy. Włączę jeszcze nasze linie Ichimoku. Patrząc na linię Ichimoku, wydawałoby się, że tutaj mamy sytuację, w której moglibyśmy poszukiwać sygnału na sell, czy na sprzedaż. Chikou Span znajduje się poniżej ceny, Tenkan poniżej Kijuna, a obie linie są nad linią ceny. Obie linie Kijun i Tenkan są ostro skierowane w dół. Tak samo Kumo mamy ostro skierowane, prospadkowe. Wydawałoby się, że nic, tylko czekać na dalsze spadki. Przejdźmy jeszcze tutaj na wykres D1. Na wykresie D1 widzimy jednak, że tutaj Kijun i Tenkan się wypłaszczają, czyli trend krótkoterminowy i średnioterminowy nam ustał. Również dotyczy to trendu długoterminowego. Linia SSB również jest płaska, więc tutaj też mamy do czynienia z konsolidacją, czyli to, co nam pokazywały nogi Kyushu. No, musimy poczekać, zobaczyć, jak się sytuacja rozwinie. Przełączam się z powrotem na nogi Kyushu. Nie wyłączam linii Ichimoku, będę obserwował. W celu przyspieszenia, żebyśmy tutaj nie tracili czasu, zaznaczyłem tutaj moment, od którego zaczęliśmy. Parę świec już nam upłynęło. Co my tu widzimy? Widzimy, że była tu świeca formacja bezspadkowa, to było formacja P, kolejna formacja P, bezspadkowa, B wzrostowa, B wzrostowa, bezspadkowa, formacja typu Y, B i nastąpiła zmiana koloru świecy, co może wskazywać, że teraz cena poruszać się będzie do góry. Spójrzmy sobie jeszcze, jak wyglądało przebieg ceny na wykresie tygodniowym. Wyłączę na chwilę nogi Kyushu. Proszę zobaczyć, jak idealnie, praktycznie co pipsa, cena dotknęła poziomu wsparcia, który określiliśmy sobie wcześniej. Tak jak już powiedziałem, pojawiła się biała świeca, no to wydaje mi się, że teraz popatrzymy sobie na Ichimoku i będziemy patrzeć na przecięcie linii Tenkan, ewentualnie przebicie Chikou Span i chmury. Kilka świec później widzimy, że białe świece szybko się skończyły. To też jest tu takie przeplatanie, to jest wyraźny sygnał, że znajdujemy się tutaj w konsolidacji. Mamy formację typu P, tu jest B wzrostowe, ale z czarnej świecy. Tu mamy również B wzrostowe, bezspadkowe, formacja Y, formacja P, formacja Y i tu mamy B wzrostowe i kolejne B wzrostowe, czyli jest sygnał ewentualnie, z którego moglibyśmy skorzystać. Natomiast jeżeli spojrzymy na Ichimoku, pojawił się już nam złoty krzyż, czyli linia Tenkan przecięła linię Kijun. Kumo jest nadal płaskie, czyli nadal pokazuje, że jest konsolidacja. Kijun sprawdzimy, czy przebił cenę, ale raczej chyba jeszcze jej nie przebił. Przełączę tylko na świecę. Nie, jeszcze tutaj opiera się na tej świece. To będzie kolejny sygnał. Ten tutaj poziom, wydaje mi się, że powinien być łatwo przebity, natomiast poziom tutaj wsparty przez tą wprawdzie cienką chmurę, ale jednak płaskie SSB może tutaj stanowić skuteczny poziom oporu,
Więc jeżeli byśmy szukali jakiegoś tutaj wejścia, to po przebiciu przez Kinczun tej ceny raczej szukałbym do tego miejsca jakiegoś wejścia. Kolejne świece nam się pojawiły. Widzimy, że mamy tutaj formację Y, tu też jest formacja Y i tu też jest formacja Y. Tak naprawdę to jest bardzo takie widoczne, że tutaj mamy do czynienia w zasadzie, tu jest tylko B wzrostowe, że mamy tutaj do czynienia z konsolidacją. Tutaj ten opór na razie trzyma. Przełączmy się teraz na wykres świecowy, świec tygodniowych. Wyłączymy Kyushu. No i jak widać, że tutaj linia Chikou Span zatrzymana została przez historyczną linię Kinchun-sen. Tutaj, tak jak mówiłem, trzymamy, ten opór na razie trzyma. No i zobaczmy, jak się dalej tutaj sprawa potoczy. Wprawdzie tutaj ten opór został wybity, ale musimy wiedzieć, że oporu się nigdy nie da nam dokładnie narysować. To raczej jest taki pas oporu. Widzimy, że wcześniej były trudności z przebiciem jego. Zobaczymy teraz, co dalej nam pokazują nogi Kyushu. A nogi Kyushu pokazują nam, tu mieliśmy ten Y, tu mieliśmy B wzrostowe, tu mamy formacja typu P, znowu B wzrostowe, P, czyli nadal jesteśmy tutaj w trendzie bocznym. Tu mamy B. Czekamy na takie ładne sygnały, które by pokazałyby nam wzrosty ewentualne lub spadki. No, kluczowym będzie przebicie tego poziomu i wtedy ewentualnie możemy próbować otwierać jakąś pozycję. Jeszcze na chwileczkę tylko spojrzę na wykres na D1. Na D1. Oczywiście mówię na niższych interwałach, tak jak mówiłem wcześniej, że ten tutaj zakres można było wychwycić i jakąś pozycję otworzyć. Niekoniecznie na D1, bo tutaj na przykład sygnał 3 linii to by się pojawił nam w tym momencie, no to parę pipsów byśmy mogli tutaj złapać. W tej chwili opieramy się na chmurze, chmura jest wzrostowa, ale Tenkan zszedł nam poniżej Kinjuna, również tutaj Chikou Span jest poniżej, czyli to sugeruje spadki. Wracamy na wykres tygodniowy. No i zobaczmy, co będzie dalej. Poczekałem jeszcze dłuższą chwilę. Pojawiły się nowe świece. Widać, że świece białe tutaj zmieniły kolor na czarny. Tych świec jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. To jest bardzo blisko do właśnie cyklu. Mieści się w zasadzie w tolerancji cyklu 17. Tych świec jest 3, 11, czyli też blisko dziewiątki, czy tam od 11 cyklu 9 istotnego. Widać, że cały czas tutaj jest konsolidacja, pokazuje tutaj ten układ tych świec. Tu jest widać, że formacja typu Y, P, P, tu jest spadkowa B, wzrostowa B, tu jest P formacja
i 2 razy mamy spadkowe B. No ale to widać, że to są właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, pojawiające się często YP i również naprzemienne B pokazuje nam, że znajdujemy się w ruchu bocznym. Kolejne świece też tutaj widać, że to jest naprzemienne, również formacje Y, P. No i tu jakieś cząstkowe. Tak w zasadzie tutaj jakaś większa świeca znowu oparła się o nasze wsparcie. Wydaje mi się, że to może być taki kluczowy moment. Spójrzmy jeszcze na wykres świec tygodniowych. Wyłączę. Mieliśmy wcześniej tutaj Złoty Krzyż. Wprawdzie nie był od razu poparty kierunkiem linii Kijun. Cały czas tu widzimy te płaski przebieg Kumo. Tutaj zaczynają rosnąć. Chikou Span się przebiło. Tutaj nie widać żadnych. Tak jak powiedziałem, znajdujemy się teraz w kluczowym momencie. Istotne będzie, czy przebijemy ten poziom oporu. Dlatego w tym momencie przełączymy się na świece normalne, tygodniowe. Włączymy nogi Kyushu. Przedłużymy sobie ten pas oporu. Dopiero wybicie tego pasa będzie dla nas informacją, czy jest potencjał. O, zatrzymajmy tutaj się w tym momencie. Oznaczmy go sobie ten moment tutaj. I teraz zobaczmy, co nam mówią nogi Kyushu, czyli z powrotem. Wyłączam sobie cenę i popatrzmy. To jest takie nieznaczna. Widzę, że tu troszeczkę wyżej jest ta krawędź, czyli to jest sygnał B. Wcześniej mieliśmy sygnał Y i Y, ale to taka dosyć duża świeca, która wybiła nam ten opór, jest tutaj istotnym sygnałem. Wróćmy jeszcze raz do wykresu tygodniowego i w tym momencie powinniśmy szukać już na niższych interwałach jakiegoś wejścia. Mówiliśmy się, że będziemy szukać na interwale na D1. Tutaj się właśnie pojawił sygnał 3 linii, także to jest dobry moment do wejścia, zajęcia pozycji, więc zaznaczmy sobie, że w tym miejscu byśmy weszli lub powiedzmy ewentualnie później, tam niezależnie właśnie w którym momencie udałoby nam się wskoczyć. No dobrze, zobaczmy, jak sprawa będzie się toczyła dalej. Poczekam już do końca tej serii białych świec, aż do momentu, kiedy świece zmieniły swój kolor. Tu był ten moment naszego wejścia. Widzimy, że później formacja typu B zdecydowanie przebiła kolejne opory. Tu mamy formację typu Y, znowu formację typu B, kolejna formacja typu B, albo być może to jest formacja Y. Tutaj już się zaczęła taka delikatna konsolidacja. Zmniejszające się świeczki też wskazują na to, że mamy z mniejszym zakresem ruchu tutaj do czynienia. Tutaj ta luka była dosyć istotna, bo to był po prostu sygnał, że ten opór zostanie tutaj przebity. Znowu tu konsolidujemy i tu doszliśmy do kolejnego oporu. Ja policzyłem te świeczki. Okazuje się, że tutaj ta świeczka to jest 26 świeczka od tego momentu, czyli to jest taki bardzo istotna liczba podstawowa wskazywana przez Hosodę. Zaznaczmy sobie tą świeczkę tutaj.
Przełączmy się na wykres dzienny. Widzimy, że był to dosyć silny wzrost ceny. Cena w żadnym momencie praktycznie nie przebiła linii Tenkan. To wszystko na dzisiaj, co dla Was przygotowałem. Zdaję sobie sprawę, że wiele kwestii jeszcze tutaj nie jest wyjaśnione. Na pewno taką trudnością będzie na początku identyfikacja tych formacji, które będą wchodziły w skład sygnałów, które pozwolą nam na otwarcie pozycji. Wiele tutaj sygnałów też ignorowałem z uwagi na to, że tak jak powiedziałem na początku filmu, operowaliśmy tylko na wykresach tygodniowych i dziennych. W rzeczywistości niektóre sygnały, które były wygenerowane i wskazywały na przykład konsolidację, można było na przykład wykorzystać do zajmowania pozycji na niższych interwałach niż wykres dzienny. Tak jak Gojci Hosoda, też zachęcam wszystkich do samodzielnego studiowania i poznawania tajników, sekretów Ichimoku. Jak widzicie, jest wiele spraw, które możemy wykorzystać, odkryć sami. Na przykład tutaj te poziomy wsparcia, które naprawdę i oporu, które naprawdę się fantastycznie sprawdzają. Jest też wiele różnych układów tych świec. Wydaje mi się, że nie tylko skupienie na sygnałach, ale w ogóle na kształcie tych przebiegów białych czy czarnych świec może nam dostarczyć wiele cennych informacji. Jeżeli macie pytania, to proszę o zamieszczanie je w komentarzach. No i jeżeli będzie też, jak powiedziałem, taka potrzeba, to być może w przyszłości wrócę jeszcze do tego tematu i przedstawię wybrane aspekty posługiwania się świecami Kyushu. Dziękuję, to wszystko na dzisiaj i do następnego razu.